Cześć, dzień dobry, witam Was ze słonecznego Côte d'Azur. Przyjechałem tu załatwić pewne sprawy i udało mi się wygospodarować trochę czasu na zwiedzanie, ponieważ 3 lata temu przejeżdżałem przez Lazurowe Wybrzeże. Zatrzymując się po drodze w Cannes i w Monako. Łódki, statki. Ja. Łódki? Statki. Ja. Moje statki. Ale nie miałem okazji zwiedzić Nicei. A teraz dokładnie jestem tutaj i ten vlog, ten film to będzie takie podsumowanie tego, co udało mi się tutaj zobaczyć i nakręcić i może przyda Wam się to w przyszłości zaplanowaniu swojej podróży. Więc zaczynamy. Jesteśmy na promenadzie Paillon, Promenade du Paillon. Jest to promenada, która ciągnie się praktycznie od promenady Anglików, czyli od samego wybrzeża w głąb Nicei. Co ciekawe, Paillon nazywa się od rzeki, która płynie pod nią i właśnie która kiedyś tutaj płynęła, tylko została zabudowana, żeby oddać trochę przestrzeni miejskiej miastu i mieszkańcom. Zieleń, lustro wody. Bardzo fajne miejsce. Zastanawiają mnie tylko specyficznie ułożone płytki, które symbolizują rzekę. Zastanawiam się, czy odzwierciedlają faktyczne koryto rzeki, czy po prostu taka artystyczna wizja. Poszedłem dalej wzdłuż teatru, żeby zobaczyć coś, co widziałem na zdjęciach i co mnie zainteresowało. Jest to pewna rzeźba, choć myślałem na zdjęciach, że to jest taki śmieszny budynek. Tête carrée, kwadratowa głowa. Wracając ciekawek od Tête carrée w stronę teatru, odbijając lekko w lewo, to trafiacie na plac Garibaldiego. Plac, który słynie z tego, jest znany z tego, że wszystkie ozdobniki na fasadach są narysowane. Nie wierzycie? Przyjrzyjcie się jeszcze raz uważnie, może spod tego kąta. To wszystko wokół okien tak naprawdę jest namalowane, nie, zaprojektowane, wyrzeźbione. Przyznam się, że nie wiem, dlaczego tak jest. Chwila, internety. Internety w tej sprawie nie pomogły, ale będąc tutaj jest to ciekawa rzecz do odnotowania, że właśnie te fasady są pokryte takim malarstwem iluzjonistycznym, a nie jest to fragment architektury. Na tym placu jest wiele restauracji, kawiaren, można coś zjeść, usiąść, napić się. Ja właśnie to czynię, zatrzymałem się na kawę. Przez ten plac przejeżdża także jedyna linia tramwajowa w Nicei. Linie tramwajowe we Francji są dosyć ciekawe, ponieważ Bównanie jest stosunkowo świeże. Nie powinienem wspomnieć już o tym w Bordeaux, ale jakoś wyleciało mi z głowy. Często są one budowane gdzieś w miejscach, gdzie przejeżdżają przez stare miasta i żeby nie szpecić miejskiej zabudowy linią elektryczną dla tramwaju, są szukane alternatywne jakieś rozwiązania. I na przykład tak w Bordeaux tramwaj ma splantany pantograf i poza centrum jeździ zasilany z linii energetycznej na górze. Natomiast kiedy wjeżdża na stare miasto, jest zasilany indukcyjnie z ziemi, co jest dosyć kosztowne z tego co wiem. Podobnie jest wtór, wiem, że zasilany indukcyjnie, ale nie wiem czy na całej trasie, pewnie nie. Natomiast w Nicei częściowo jest zasilany z linii energetycznej, a przez rejon Starego Miasta, gdzie pantograf jest opuszczony, jest zasilany z akumulatorów. Taka też ciekawostka tramwajowa.
Jestem teraz na wzgórzu zamkowym przy Nicei, w Nicei. Warto tu przyjść przede wszystkim dla panoramy. Panoramy Nicei z jednej strony i podobno widok na port z drugiej strony też jest bardzo ciekawy, ale tam jeszcze nie dotarłem na tamtą stronę. Po drodze można zajrzeć, zobaczyć ciekawy wodospad, no ale tak jak mówię, przede wszystkim tutaj chyba wszystkich przyciąga ten widok, zresztą tam jest najwięcej tych ludzi. Zszedłem do części portowej, no oczywiście największą frajdą w porcie jest pooglądanie łódek rybackich, jachtów większych, mniejszych, ale popatrzcie na to bydlę. Wygooglowałem 70 metrów długości z hakiem, wartość $100 milionów, 24 członków załogi i 12 gości może pomieścić. Popatrzcie jakie to jest wielkie, no macie dostawczaka. Ale poza takimi klasycznymi atrakcjami związanymi z portem jest jedna atrakcja taka, no trochę nietypowa, związana z parkingiem. Może brzmi to bardzo dziwnie. Więc parking Limpia w porcie ma przy swoich wejściach takie coś. Zaraz wam pokażę. Słabo to widać, ale są to szyby, przez które można zobaczyć na parkingu, który ma kilka kondygnacji w dół. W nocy wygląda to ciekawie, więc zobaczcie. Dobra, teraz zwiedźmy port, bo w końcu po to tu jesteśmy. W porcie w Nicei w sezonie letnim jest atrakcja lub pasażerem, która pozwala za darmo przeprawić się łódką z jednej strony portu na drugą. Zaraz spróbuję się na takie coś załapać. Nawet jeżeli nie jesteście typem plażowicza, tak ja, to powinniście znaleźć chwilę, żeby wskoczyć do wody. Zresztą myślę, że pogoda prędzej czy później was do tego zmobilizuje. Po zmroku też możecie przyjść na plażę, zrobić sobie piknik, posiedzieć, zjeść coś na kocu, bez koca, napić się czegoś, piwa, wina. Więc też spoko opcja. A teraz jesteśmy na promenadzie Anglików, Promenade d'Anglaise. Promenada, która ciągnie się właściwie od wzgórza zamkowego aż po mniej więcej lotnisko, 7 km długości. Promenada dla ludzi, dla rowerów, dla longboardzistów, dla rolkarzy, podobnie jak w Bordeaux. Co można robić na takiej promenadzie Anglików? No oczywiście można spacerować, można jeździć na rowerze, na innych sprzętach jak longboardy, deski, jeżeli macie taki dostęp. No bo to w sumie jest promenada. No i oglądać tacy naokoło, bo są ciekawe budynki. Jeden z takich najciekawszych jest hotel Negresco z jakąś tam swoją historią, który jest właśnie za mną.
Możecie też na przykład zatrzymać w Hard Rocku, jeżeli kupujecie tam koszulki, tak jak ja zawsze kupuję w Hard Rock Cafe, jak gdzieś jestem, koszulkę. Więc poszedłem i kupuję. Też możecie, jak tak robicie. Plac Massena rzuca się w oczy duży plac, kolorowe budynki, fachownica na ziemi. No to jest plac właśnie Massena. Można powiedzieć, że to jest taki Rzym Nicei, bo wszystkie ścieżki prowadzą do placu Massena, ponieważ tak, tu zaczyna się promenad Dupają, tam Stare Miasto, a tam swój początek ma ulica Massena, więc wiele z tych lokalizacji bardziej swój początek przy placu Massena, a w tamtym kierunku, w tamtym są plaże i morze, więc jak znajdziesz plac Massena, to się nie zgubisz, dlatego dobrze mam hotel tuż obok niego. W godzinach porannych i do południowych możecie się wybrać na Stare Miasto na targ kwiatowy, na którym znajdziecie nie tylko kwiaty, ale także owoce, świeże warzywa, przyprawy, albo możecie też po prostu zjeść śniadanie w jednej z okolicznych knajpek. No i oczywiście Stare Miasto, które trzeba zobaczyć, wszystkie jego uliczki, place, kawiarnie, bary, sklepy. Najlepiej pojawić się tu w różnych godzinach, bo jest różne oświetlenie. Też zupełnie to miasto inaczej wygląda w zależności od pory dnia, od dni. W weekendy, kiedy do turystów dołączają też gdzieś ludzie miejscowi lub weekendowi turyści, to nabiera zupełnie innego wyglądu, tak? W trakcie zwiedzania trafiłem na Plac Wiej, niewielki plac, gdzie można się schronić w restauracji albo w naleśnikarni przed słońcem i zgiełkiem bardziej turystycznych miejsc. Naprawdę fajne miejsce, chyba omijane przez turystów, bardzo ich tam nie widziałem. Polecam. To tyle ode mnie, tyle zobaczyłem. To nie jest wszystko, co można zobaczyć w Nicei i w okolicach, jest tego więcej. Pytanie, czy da się to zrobić w jeden dzień? Większość rzeczy da się zobaczyć w jeden dzień w Nicei, ale osobiście polecam 2 albo nawet 3 dni na to, żeby też trochę więcej sprawy skorzystać, jakbyście chcieli. I to w sumie tyle. Teraz czekam na mój opóźniony lot do Warszawy. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało, może wam się do czegoś przyda. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, dać łapkę w górę, skomentować. Do zobaczenia, trzymajcie się, siema!